Witajcie w kolejnym odcinku Informatora RPO dla Mazowsza. W ciągu najbliższych kilku minut skupimy się na 3 naborach wniosków, które Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzi w lipcu. Zacznijmy od naboru na projekty wspierające opiekę zdrowotną. Czy wiecie, że Polska przeznacza na ochronę zdrowia blisko 4,5% PKB, podczas gdy kraje OECD blisko 6,3% PKB? W ramach naboru z działania 6.1 dotyczącego wsparcia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz opieki koordynowanej mamy blisko 40 milionów złotych. Szanowni Państwo, Mazowsze jest dzisiaj najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionem nie tylko w Polsce, ale w Europie. No ale oczywiście mamy swoje wyzwania. Jednym z nich jest ochrona zdrowia, obiekty, które służą niesieniu pomocy innym. W poprzednim okresie programowania przeznaczyliśmy na to kwotę prawie 750 milionów złotych. Ponad 150 projektów zostało zrealizowanych w tamtym okresie przy wsparciu środków europejskich. Obecnie znowu inwestujemy w ochronę zdrowia. Otwieramy teraz nabór na projekty modernizacji obiektów ochrony zdrowia i doposażenia w nowoczesny sprzęt. Konkurs będzie ogłoszony niebawem i będzie trwał do października. Konkurs w ramach działania 6.1, który dotyczy dofinansowania niezbędnych zakupów aparatury medycznej, no i związanych z tym niezbędnych remontów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, jest bardzo ciekawy i co najważniejsze, odpowiada potrzebie chwili i planom związanym ze zmianą systemu organizacji ochrony zdrowia. Zmierzają one bowiem do stworzenia opieki koordynowanej, to znaczy wieloetapowej, wielospecjalistycznej, zespołowej i kierowanej opieki nad pacjentem. Podstawą tego systemu ma być nowocześnie doposażona ambulatoryjna opieka specjalistyczna i podstawowa opieka zdrowotna. Zgodnie z regulaminem konkursu za wydatki kwalifikowalne uznane będą np. te związane z zakupem aparatury czy sprzętu medycznego powyżej 3,5 tysiąca złotych każdy. Z naboru wyłączone są podmioty ponadregionalne, to oznacza takie, które zostały powołane np. przez administrację rządową czy ministra, a także publiczne uczelnie medyczne, ponieważ do nich dedykowane są inne programy krajowe. Aby świat mógł się rozwijać, a życie było prostsze, potrzebne są innowacje. Nowe produkty i usługi, które wprowadzane są na rynek, pozwalają na odejście od utartych schematów i procesów. Dlatego właśnie Unia Europejska w nowym okresie programowania stawia na innowacje. W ogłoszonym już naborze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dostępne będzie 42 miliony złotych, m.in. na projekty wprowadzające innowacje, ale też tworzące nowe miejsca pracy. Wnioski w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Same prace powinny zostać zakończone najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie. Mogą zostać przeprowadzone samodzielnie, mogą zostać zakupione bądź zlecone. Każdorazowo wnioskodawca powinien jednak posiadać odpowiedni poziom uprawnień, który pozwoli mu na wykorzystanie wyników zgodnie z założeniami i celem projektu. Ważne jest to, że samo ich zakupienie bądź przeprowadzenie nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach inwestycji. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na materiały i roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zakup środków transportu należących do określonej w dokumentacji konkursowej kategorii, a także działania związane z informacją i promocją wynikającą z umowy o dofinansowanie i koszty związane ze wsparciem merytorycznym świadczonym przez wykonawcę prac badawczo-rozwojowych. Zwróćcie uwagę na to, że poziom dofinansowania zależy od obszaru realizacji projektu, a nie od siedziby beneficjenta. Ważne jest, aby wypełniając wniosek, stosować się do przyznanych procentowych limitów w zależności od obszaru realizacji projektu. Jako przedsiębiorcy wnioskujecie do dofinansowania z tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej. Dokumentacja konkursowa określa bardzo dokładnie szeroki katalog wydatków kwalifikowalnych z tej pomocy RPI, w skrócie mówiąc. Natomiast wydatki, które nie znajdziecie w tym katalogu, możecie ponosić w ramach tzw. pomocy de minimis.
Pomoc de minimis oznacza zatem jakby takie źródło pomocnicze, co oznacza, że jej wartość nie może być wyższa niż wartość kosztów ujętych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. W dokumentacji konkursowej znajdziecie także progi finansowe, jakie możecie wykorzystać w konstrukcji swojego budżetu projektu i tak na przykład na działania informacyjno-promocyjne nie możecie przeznaczyć więcej niż 1% kosztów kwalifikowalnych, a na koszty związane z nabyciem wartości niematerialnych maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowalnych. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka to nie tylko inwestycje w nowe technologie czy projekty infrastrukturalne, ale to przede wszystkim inwestycja w ludzi. Dlatego właśnie w ramach regionalnego programu inwestujemy w ludzi poprzez projekty edukacyjne. W działaniu 10.2 w puli mamy 12 milionów na realizację projektów dla osób powyżej 25 roku życia, które mają doprowadzić do zwiększenia ich kompetencji cyfrowych i językowych, a także polepszenia sytuacji na rynku pracy. Grupą docelową w ramach tego działania są osoby dorosłe powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Beneficjentem w ramach działania 10.2 upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. Wyłączenie to nie obejmuje osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą lub edukacyjną zgodnie z innymi przepisami. W ramach przedmiotowego konkursu preferowaną grupą będzie grupa osób między 25 a 50 rokiem życia, która dotychczas w mniejszym stopniu skorzystała z przedmiotowego wsparcia oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie województwa mazowieckiego. Oczekiwanym efektem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczestników, zwiększenie ich potencjału na rynku pracy oraz upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie. Podczas tworzenia projektu szczególną uwagę należy zwrócić na kryteria wyboru. 1339 euro, tyle możecie przeznaczyć maksymalnie na jednego uczestnika. Kwota ta musi uwzględniać koszty związane także z wkładem własnym, zarządzaniem projektem czy promocją. W ramach projektów pozwolicie nabyć nowe kompetencje językowe i cyfrowe swoim uczestnikom, ale pamiętajcie o tym, aby zapewnić potwierdzenie formalne nabytych kompetencji w certyfikowanej jednostce. Jeżeli zdecydujecie się pisać wniosek wyłącznie na kompetencje językowe, pamiętajcie, że macie zawężone pole do 3 języków: niemieckiego, angielskiego oraz francuskiego. Wszystkie informacje o aktualnych i planowanych naborach znajdziecie na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu lub w naszym punkcie informacyjnym przy ulicy Jagiellońskiej 74. Serdecznie zapraszam.